Czy czekolada może obniżać cholesterol i wspierać serce? I to szczególnie wtedy, kiedy po menopauzie ryzyko chorób serca zaczyna rosnąć? Brzmi jak mit, ale badania naukowe pokazują zupełnie coś innego. W tym odcinku pokażę Ci, czy kakao naprawdę może obniżać zły cholesterol, jak wpływa na poziom cukru we krwi, czy może pomagać w obniżeniu ciśnienia i najważniejsze, jaką czekoladę wybrać, żeby faktycznie działała, a nie szkodziła. Dzięki temu dowiesz się, jak wykorzystać czekoladę jako element diety wspierającej serce, a nie coś, czego trzeba się bać. Bo nie chodzi o czekoladę jako słodycz, chodzi o kakao. Zacznijmy od tego, dlaczego ten temat w ogóle jest ważny. Po menopauzie w organizmie zachodzą zmiany hormonalne, które wpływają m.in. na metabolizm. Częściej pojawia się podwyższony cholesterol, rośnie ryzyko nadciśnienia, łatwiej też o zaburzenia gospodarki cukrowej. To wszystko składa się na coś, co w medycynie nazywamy ryzykiem kardiometabolicznym, czyli zestawem czynników, które zwiększają ryzyko chorób serca i naczyń krwionośnych, czyli żył i tętnic. I właśnie dlatego tak ważne jest, żeby szukać elementów diety, które mogą te parametry poprawiać. Jednym z takich elementów jest właśnie kakao, czyli jeden ze składników czekolady. Kakao jest bogate w związki, które nazywamy polifenolami. Są to naturalne substancje roślinne, które działają przeciwzapalnie i wspierają naczynia krwionośne. Najważniejsze z nich to flawonoidy. To właśnie one odpowiadają za potencjalne działanie ochronne kakao na serce. Teraz przejdźmy do konkretów. Naukowcy przeanalizowali wyniki wielu badań klinicznych, w których osoby przez określony czas spożywały kakao w różnych formach, np. jako gorzką czekoladę, napoje kakaowe albo suplementy. I co się okazało? Po pierwsze, cholesterol. Regularne spożywanie kakao wiązało się z obniżeniem cholesterolu całkowitego, średnio o około 8 mg na decylitr. Jeszcze ważniejsze jest to, że spadał również poziom tzw. złego cholesterolu, czyli LDL, średnio o około 9 mg na decylitr. Może się wydawać, że to niewiele, ale z punktu widzenia zdrowia serca nawet niewielkie obniżenie cholesterolu ma znaczenie. Wiemy z dużych badań populacyjnych, że im niższy poziom cholesterolu, szczególnie tego tak zwanego złego, czyli LDL, tym niższe ryzyko choroby wieńcowej i zgonu z jej powodu. Dlatego nawet małe zmiany, jeśli są utrzymywane regularnie przez dłuższy czas, mogą realnie przełożyć się na zdrowie. Jak to możliwe, że kakao wpływa na cholesterol? Prawdopodobnie odpowiadają za to flawonoidy, a szczególnie procyjanidyny obecne w kakao. Związki te mogą ograniczać wchłanianie cholesterolu w jelitach, a także wpływać na jego przemiany w organizmie. Warto jednak wiedzieć, że kakao nie wpływa znacząco na wszystkie parametry lipidowe. W badaniach nie obserwowano istotnych zmian w poziomie trójglicerydów ani tzw. dobrego cholesterolu HDL. Mimo to wpływ kakao na zły cholesterol LDL i cholesterol całkowity sprawia, że kakao może być jednym z elementów diety wspierającej zdrowie serca. Po drugie, poziom cukru we krwi. W badaniach zauważono, że kakao obniżało poziom cukru, czyli glukozy na czczo, średnio o około 5 mg na decylitr. Co ważne, ten efekt był szczególnie widoczny u osób, które już miały zaburzenia metaboliczne, takie jak insulinooporność czy cukrzycę, czyli dokładnie u tych osób, które najbardziej potrzebują wsparcia dietą. Dodatkowo obserwowano, że lepsze efekty pojawiały się przy wyższym spożyciu polifenoli z kakao, co sugeruje, że to właśnie te związki odgrywają najważniejszą rolę. Natomiast trzeba podkreślić jedną rzecz. Kakao nie wpływało wyraźnie na tzw. hemoglobinę glikowaną, czyli wskaźnik długoterminowego poziomu cukru. I to jest bardzo ważne, żeby dobrze to zrozumieć. Hemoglobina glikowana pokazuje poziom cukru z około 3 miesięcy, a wiele badań trwało krócej, dlatego nie zawsze było widać efekt. W dłuższych badaniach poprawa już się pojawiała. Dlatego na ten moment możemy powiedzieć, że kakao może wspierać kontrolę poziomu cukru we krwi, szczególnie w krótkim okresie, ale jego wpływ długoterminowy nadal wymaga dalszych, dobrze zaprojektowanych badań. Zanim przejdę do wpływu kakao na ciśnienie krwi, zasubskrybuj kanał Dr Kalcium, aby nie przegapić kolejnych filmów o zdrowiu i diecie. Po trzecie, ciśnienie krwi. I tutaj wyniki są bardzo ciekawe.
Dla przypomnienia, jeśli Twoje ciśnienie wynosi 130/85, to ta pierwsza wartość to ciśnienie skurczowe, a druga rozkurczowe. Spożywanie kakao obniżało ciśnienie skurczowe o około 2 do nawet 4, a ciśnienie rozkurczowe o około 1 do 2. To znowu niewielkie liczby, ale w medycynie naprawdę mają znaczenie. Bo nawet takie obniżenie ciśnienia może zmniejszyć ryzyko chorób serca o 8 do nawet 20%. Czyli mówimy o realnym wpływie na zdrowie, a nie tylko o symbolicznej zmianie. Jak to działa? Najważniejsze jest to, co kakao robi z naszymi naczyniami krwionośnymi. Zawarte w nim flawonoidy zwiększają produkcję tlenku azotu. To taka substancja, która pomaga naczyniom się rozszerzać. Dzięki temu krew może płynąć łatwiej, naczynia są bardziej elastyczne, a ciśnienie naturalnie się obniża. Można powiedzieć, że krew ma wtedy łatwiejszą drogę, więc serce nie musi pracować aż tak ciężko. Dodatkowo kakao działa przeciwzapalnie i przeciwutleniająco, czyli pomaga ograniczać procesy, które uszkadzają naczynia i przyspieszają rozwój miażdżycy. To szczególnie ważne po menopauzie, kiedy ochrona naczyń krwionośnych staje się jeszcze bardziej istotna. Dodatkowo istnieją też inne możliwe mechanizmy, np. flawonoidy obecne w kakao mogą wpływać na enzymy regulujące ciśnienie krwi. Ale teraz dochodzimy do najważniejszej części praktycznej, bo nie każda czekolada działa tak samo. W badaniach wykorzystywano różne formy kakao. Czyste kakao, napoje kakaowe, ekstrakty oraz gorzką czekoladę o wysokiej zawartości kakao. I to ma ogromne znaczenie, bo im więcej kakao w produkcie, tym więcej korzystnych polifenoli, a im więcej cukru i dodatków, tym ten efekt zdrowotny jest po prostu słabszy. Dlatego jeśli chcesz realnie skorzystać z tych właściwości, wybór ma znaczenie. Najlepszym rozwiązaniem jest gorzka czekolada, minimum 70% kakao, a najlepiej jeszcze więcej. Alternatywnie możesz sięgnąć po naturalne kakao bez dodatku cukru. I jeszcze jedna ważna rzecz. Ilość ma znaczenie. W badaniach lepsze efekty obserwowano przy wyższym spożyciu polifenoli, ale to nie znaczy, że więcej zawsze znaczy lepiej, bo należy pamiętać, że czekolada to nadal produkt wysokokaloryczny. Dlatego warto traktować ją jako element zdrowej diety, a nie jej podstawę. I na koniec bardzo ważny wniosek. Kakao może być elementem strategii wspierającej zdrowie serca. Może pomóc obniżyć cholesterol, poprawić poziom cukru we krwi, obniżyć ciśnienie, ale nie zastąpi zdrowej diety, nie zastąpi aktywności fizycznej, nie zastąpi leczenia, jeśli jest potrzebne. Dlatego warto myśleć o nim jako o jednym z elementów zdrowej diety, a nie jako o cudownym rozwiązaniu. Jeśli dbasz o swoje zdrowie po menopauzie, to takie małe elementy naprawdę mają znaczenie. Bo to właśnie codzienne wybory decydują o tym, w jakiej kondycji będzie Twoje serce za kilka czy kilkanaście lat. I to jest najważniejsze, co chcę Ci dziś przekazać, bo naprawdę lepiej zapobiegać niż leczyć. Jeśli spodobał Ci się ten film i interesują Cię rzetelne informacje o zdrowiu, oparte na badaniach naukowych, zapraszam Cię do subskrypcji kanału Dr Kalcium. A jeśli temat czekolady Cię zainteresował, to koniecznie zobacz mój wcześniejszy film o dubajskiej czekoladzie. Pokazuję w nim dokładnie, co tak naprawdę kryje się w jej składzie, bo oprócz kakao znajdziesz tam też dodatki, które mogą mieć zarówno plusy, jak i minusy dla zdrowia. Kliknij w miniaturę i obejrzyj już teraz.